Dr Robert Krause pełni aktualnie funkcję Visiting Professor na Graduate Institute, a także przez 20 lat pełnił rolę wykładowcy na Yale University, w School of Nursing oraz w School of Psychiatry. Uczy także filozofii na Western Connecticut State University i na Quinnipiac University, gdzie zdał doktorat, a praca magisterska była zdana na Yale. Jest współautorem podręcznika o nazwie Psylocybina, wywołana przez nią neuroplastyczność w ramach leczenia dużego epizodu depresyjnego, który jest używany na Yale School of Medicine. Ten podręcznik korzysta z ram teoretycznych terapii, akceptacji i zaangażowania, ACT, i właśnie dr Krause przewodniczy grupie terapeutycznej korzystającej z tego podręcznika. Współprowadzi także psychodeliczne zgrupowania terapeutyczne wykorzystujące ACT, których celem jest rozwój osobisty terapeutów, a w New Haven prowadzi integracyjną praktykę psychiatryczną i terapeutyczną. Ja będę tłumaczył tutaj właśnie konsekutywnie. Mam nadzieję, że wobec tych osób, które znają angielski, nie będzie to za bardzo wybijać z rytmu, a całej reszcie pomoże zrozumieć przekaz. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za obecność. W czacie Staszek oraz Norbert będą zbierać Wasze pytania. I pod koniec właśnie, zależnie ile będziemy mieć czasu, tyle będzie też czasu na dyskusję, na zadawanie pytań. Norbert i Staszek zbiorą te pytania i będą później zadawać je Norbertowi w kolejności najciekawsze do najmniej ciekawych. Więc thank you very much, Robert, for being here. And without further ado, let's start. Thank you very much for having me. This is it's kind of an exciting thing to be able to present this information. So I really appreciate the opportunity. Bardzo dziękuję, że mogę tutaj być. To ekscytująca okazja, żeby podzielić właśnie się tą wiedzą. Jestem podekscytowany, że mogę tutaj być. So generally our lectures begin with disclosures, meaning what my financial, how I might be. Let me start over. Sorry. Our disclosures in lectures in the United States are important so that you can understand where who's paying my salary and what might influence what I'm going to present to you. So. W USA jest istotne, żeby zdać pewne deklaracje finansowe na temat tego, przez kogo mogę być pod finansowym wpływem, więc od tego zaczniemy. So this presentation is based upon work as a paid therapist in the psilocybin-induced neuroplasticity and treatment of major depressive disorders that's funded by Hefter Research Institute and Yale University. Więc tak jak to jest w slajdzie, ta prezentacja bazuje na pracy jako terapeuta w ramach właśnie badania psylocybina, wywołana neuroplastyczność w ramach leczenia dużego epizodu depresyjnego na Uniwersytecie Yale oraz sponsorowana też właśnie przez Hefter Research Institute. And I've also been paid as a facilitator in the Acceptance and Commitment Therapy ACT-informed psychedelic retreat supported by mindfulness training in the Netherlands. Oprócz tego Robert czerpał korzyści finansowe, współprowadząc zgrupowanie psychodeliczne korzystające z terapii akceptacji i zaangażowania w Wykład w Holandii. So these are three sources that I'm going to be drawing from throughout this lecture. Więc to są trzy źródła, na których bazuję, z których czerpię wiedzę wykorzystywaną właśnie w tym wykładzie. The first is a recently published paper in the Journal of Contextual Behavioral Therapy. Pierwszy z nich to jest niedawno opublikowana publikacja z Journal of Contextual Behavioral Therapy. The second is the treatment manual for the study that I'm working on at Yale.
Drugi to jest podręcznik terapii, który jest podstawą właśnie pracy na Uniwersytecie w Yale. Then, of course, the work I'm going to draw directly from the program in the Netherlands. I także ten wykład będzie bazował na doświadczeniach ze zgrupowania w Holandii. So the objectives, the things I hope that you get out of this today. Więc teraz skupimy się na tym, co możecie wynieść właśnie z tego wykładu. I hope that you'll be able to discuss the similarities between psychedelic assisted therapy and ACT therapy. Więc mam nadzieję, że po tym wykładzie będziecie w stanie zwrócić uwagę na podobieństwa pomiędzy terapią psychodeliczną a terapią akceptacji i zaangażowania. You should be also able to discuss the various roles of psychedelic assisted therapy, including preparation, support, integration, set and setting, and the therapeutic container. Więc też to, co tutaj jest ważne, to wiedza na temat poszczególnych etapów terapii, zaczynając od tego od fazy przygotowania, poprzez fazę wsparcia, integracji, kwestie nastawienia odpowiedniego otoczenia oraz terapeutycznego pojemnika. Also, we'll get into the essential differences between traditional psychopharmacology and psilocybin-assisted therapy. A także będziecie w stanie podjąć dyskusję na temat różnic pomiędzy tradycyjną psychofarmakoterapią, a terapią właśnie za pomocą psylocybiny. And I hope that you'll be able to more thoroughly critique the rationale of using ACT as a container for psychedelic assisted therapy. I tutaj Robert korzysta z takiego pojęcia terapeutyczny pojemnik, czyli właśnie rodzaj terapii, który daje teoretyczne ramy i mam nadzieję, że będziecie w stanie tutaj też podejść właśnie krytycznie do tego tematu, podejść do niego bardziej wyreflektownie w kontekście wykorzystania psylocybiny. Throughout this, I'm going to be using a particular case study. Więc podczas tego wykładu będę odwoływał się do konkretnego przykładu studium przypadku. So I'll use the case of Susan to illustrate some of the features that they'll be describing throughout. Więc będzie to przykład Susan, który będzie takim właśnie, jej droga będzie przykładem różnych poszczególnych komponentów procesu terapeutycznego. I should say that that many of the features of this case have been changed so that the patient themselves cannot be identified, so the subject cannot be identified. I jednocześnie chciałbym zaznaczyć, żeby zachować prywatność, to poszczególne szczegóły właśnie tego przypadku zostały zmienione. So Susan was a 32-year-old single female of African and European descent. Więc Susan ma 32 lata, jest pochodzenia afrykańsko-europejskiego. She was naive to psychedelic substances before coming to us. Nie korzystała dotąd właśnie z jakichkolwiek substancji psychodelicznych. But she complained of a long history of depression that was unsuccessfully treated with a number of different antidepressants. I ma za sobą długą historię depresji i nie reagowała dobrze ani na terapię antydepresantami, ani na terapię psychologiczną. She was particularly also struggling with both issues of her identity, of how she saw herself in the world. Being of mixed racial descent in the United States sometimes causes people to have certain depressive problems. I jednym z trudności depresyjnych, które ona konkretnie przeżywała, była kwestia tożsamości, tego kim jest, a jak jej pochodzenie właśnie wpływa na to, jak powinna funkcjonować. And at the time that she began the study, she was unemployed, and she was in a relationship that she was unhappy with. I w momencie rozpoczęcia badania nie była nic zatrudniona i była w związku, z którego nie była zadowolona.
Psychedelic assisted psychotherapy. So what is that? Więc czym jest terapia wspierana psychodelikami? So psychedelics are a group of substances that produce characteristic alterations in cognition, perception, and emotion, primarily through agonism of serotonin, 5-HT2A receptors in the brain. Więc tak jak tu macie na slajdzie, jest to grupa substancji, która charakteryzuje się specyficznymi zmianami na poziomie poznawczym, na poziomie percepcji, na poziomie emocji i głównie jeśli chodzi o podstawy takie biologiczne, poprzez bycie agonistą receptorów serotoninergicznych 5-HT2A w mózgu. So this set of substances includes lysergic acid diethylamide, LSD, psilocybin, dimethyltryptophan, DMT, mescaline, among many others. Więc główne substancje z tej grupy to dietyloamid kwasu D-lizergowego, czyli popularne LSD, psylocybina, dimetylotryptamina, a meskalina oraz parę jeszcze innych. The word psychedelic was first coined in 1957 by Humphrey Osmond. And when he coined this, he intended to connote the idea of the mind manifesting itself in the world. And it refers to the capacity of these substances to broaden our awareness and our interest in our own inner life. Więc ten termin właśnie psychodeliczny został wymyślony w 1957 przez Humphrey'a Osmonda i to, co go interesowało, to właśnie umysł manifestujący się w świecie. Sam ten termin oznacza właśnie manifestujący się w umyśle. So why do we choose psilocybin to work with? I dlaczego spośród tych wszystkich substancji wybraliśmy psylocybinę? There's a number of important reasons. One, its ubiquity. Więc pierwszym tutaj powodem jest to, jak powszechna jest to substancja. There's over 200 known variants, and it's also easily pharmaceutically synthesized. Więc istnieje 200 znanych wariantów, podgatunków, i także bardzo łatwo syntetyzować psylocybinę w warunkach laboratoryjnych, farmaceutycznych. It's legally available in some locations like the Netherlands. In some parts of the United States, it's been decriminalized, and in other parts of the world, it's both readily available and the status is either neutral or okay to use legally. Więc w niektórych miejscach na świecie można albo ją nabyć legalnie, na przykład w Holandii, w niektórych stanach w USA. W wielu krajów ich statusu jest przynajmniej neutralny, została zdekryminalizowana albo wręcz jest wprowadzana do obrotu. The length of the time of the experience is also very important. With psilocybin, the time is about 4 to 6 hours that the person is really very affected by the medication. Więc także duże znaczenie, jeśli chodzi o wybór, miał aktywny czas trwania właśnie tej substancji. Przy psylocybinie to jest od 4 do 6 godzin. If we compare that to other medications like LSD, LSD has a much longer time of effect, which then becomes a problem for researchers for how much time we have to spend face-to-face with the patient. Więc LSD ma wiele dłuższy aktywny czas trwania i wówczas stanowi to problem dla badaczy, ile czasu muszą poświęcić twarzą w twarz z uczestnikiem badania. And psilocybin also has a very low risk of side effects or intolerability. Więc też stosowanie psylocybiny niesie nisko ryzyko pod względem efektów ubocznych albo nietolerancji na tę substancję. Some other psychedelics like ayahuasca, for instance, present other problems for research in that it's not standardizable. Więc inne substancje, na przykład ayahuasca, są problematyczne pod względem badania, ponieważ bardzo trudno ayahuaskę wystandaryzować. There's also ayahuasca comes with, for instance, many other side effects like nausea, vomiting, diarrhea that are much more common, so making it harder to work with. Więc też
Ayahuasca ma wiele innych skutków ubocznych, na przykład nudności, wymioty, biegunka, co sprawia, że o wiele trudniej pracować właśnie z jej wykorzystaniem. So we use psilocybin because it's generally safe, well tolerated. There's low risk of adverse reactions, and a low risk of dependence later on. Więc przy psylocybinie jest niskie ryzyko efektów ubocznych, a niskie ryzyko właśnie jakichś problematycznych reakcji, tolerancji, niskie ryzyko uzależnienia się też, jeśli chodzi o przyszłe stosowanie. Though I'm describing psilocybin as being very safe, it is important to understand that there are risks with it as well. I mimo tego, że opisuję ją jako bardzo bezpieczną substancję, należy też wiedzieć o tym, że są pewne realne zagrożenia związane z jej stosowaniem. If you used unsupervised, people can put themselves in a position very easily where they could hurt themselves or do things that they really regret later on. Więc jeśli stosujecie ją nie będąc pod niczyim okiem, wówczas bardzo łatwo znaleźć się w sytuacji, w której można zrobić sobie krzywdę. And if used unsupervised by a person who's not familiar with the substance, it can really produce sometimes a terrifying experience that will not be helpful to the person at all. I też jeśli prowadzi opiekę podczas zażycia psylocybiny osoba, która jest nieznajomiona z tym, jak ona działa, może to wywołać straszliwy wpływ na tą osobę, a który nie będzie też w żaden sposób pomocny dla osoby, która ją zażywa. So reasonable precautions and responsible use would include having at least one, if not two, sitters who are trained to sit with people who are in psychedelic states of consciousness. Więc jedną z zasad BHP jest posiadanie przynajmniej jednej, może najlepiej dwóch osób w momencie właśnie zażycia substancji, które są zaznajomione właśnie z tym procesem, z tym, jak psylocybina działa. And I say trained because a basic training in psychology or psychiatry would not necessarily be sufficient because the experience is very different than what appears in the clinical spaces for psychiatry. I tutaj mówię właśnie zaznajomione czy wytrenowane właśnie w wykorzystaniu z tych substancji. Mówię o tym dlatego, że typowa ścieżka edukacyjna czy w psychologii czy psychiatrii nie uczy tego, jak stosować właśnie te substancje. So the basic elements of psychedelic assisted psychotherapy. Więc to są podstawowe elementy terapii wspieranej psychodelikami. As I mentioned previously, preparation, support, integration, set and setting, and the therapeutic container are all some foundational elements for psychedelic psychotherapy. Więc podstawowe elementy to przygotowanie, wsparcie, integracja, nastawienie i otoczenie oraz terapeutyczny pojemnik. The preparatory sessions aim to accomplish several important tasks. Więc jeśli chodzi o sesje przygotowawcze, muszą one zrealizować kilka ważnych celów. The therapists develop a therapeutic rapport with the clients. They provide education about what the experience will be like, about what it's going to be like for them to be on a psychedelic substance. Więc rolą terapeuty jest rozwinąć relację terapeutyczną z tą osobą i przeprowadzić odpowiednią psychoedukację na temat tego, co czeka tą osobę właśnie w ramach jej doświadczenia psychodelicznego. The therapists also discuss the therapeutic approach that we're using, which in our case specifically includes acceptance and commitment therapy. I terapeuta także przedyskutowuje kwestię konkretnego podejścia terapeutycznego, z którego korzysta, i w przypadku badań, które oni prowadzą, to jest ACT. We don't want to keep anything secret from the patients. We want the clients to know everything that they can reasonably to be prepared for the experience. Nie chcemy niczego ukrywać przed uczestnikami. Chcemy, żeby wiedzieli jak najwięcej przed ich własnym doświadczeniem. Logistics are discussed, what time to arrive, what they should eat beforehand, how they can prepare themselves before the experience. Więc
Przedyskutowuje się kwestie logistyczne, organizacyjne, jak dotrze, kiedy, ile może zjeść przed tym doświadczeniem. We tell them in detail what to expect from us during the period that they're going to be treated. I też szczegółowo opisujemy, czego mogą oczekiwać od nas właśnie podczas tej sesji. We place a special importance on getting consents for touching the patient. Więc szczególny nacisk kładziemy na zgodę, jeśli chodzi o dotyk podczas doświadczenia psychodelicznego. This is, of course, extremely important when the person's in a altered state of consciousness. They need to be fully consenting so that you don't wind up in a position where the person is very, very vulnerable and you haven't discussed how you're going to touch them to help them. Więc to jest szczególnie ważne, kiedy osoba jest w odmiennym stanie świadomości, jest w bardzo wrażliwym stanie, a my nie przegadaliśmy wcześniej kwestii tego, czy i jak możemy sobie pozwolić na dotyk podczas tego. We discuss with them that they must agree beforehand not to leave the building or the area that we're in. I też dyskutujemy na temat tego, że muszą dać zgodę, że nie opuszczą budynku, w którym przeprowadzona jest sesja psychodeliczna. We inform them that they're not to intentionally break things and they should keep their clothes on. Informujemy ich o tym, że nie mają niszczyć żadnych przedmiotów, a także, że mają pozostać ubrani. And they're advised that if they're not able to follow that because of the medicine, we will remind them and help them stay within those boundaries. Could you please repeat? Oh, sure. And we remind them that if they are not able to stay within those boundaries, that we will tell them and we will keep them within those boundaries that we've set out. I przypominamy im, mówimy im o tym też, że jeśli nie będą w stanie utrzymać tych granic, to my będziemy dbać o to właśnie, żeby one zostały utrzymane. And finally, we help the clients set intentions for the dosing session. Basically to think about what do they want to get from it. Więc też pomagamy klientom zwerbalizować pewne intencje na temat tego, co chcą wyciągnąć, z czym chcą się właśnie skontaktować podczas takiej sesji, co chcą właśnie wyciągnąć ze swojej podróży. Support. Wsparcie. Support refers to the largely non-directive stance that therapists, while accompanying participants during the drug session itself, take. Więc wsparcie wiąże się z niedyrektywnym podejściem terapeuty, towarzyszeniem osobie, która zażyła substancję właśnie podczas sesji. In recent clinical trials, therapists generally encourage the participants to have an inwardly directed experience, providing them emotional support for engaging with difficult thoughts. Więc to, co podejmuje się w ramach właśnie badań klinicznych, to zachęta, aby skupić się na wewnętrznym przeżyciu, żeby angażować się emocjonalnie też z tym, co się pojawia. The therapist also provides support by ensuring safety and that the participant meeting any needs the patient might have at that time. Więc terapeuta pomaga także utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i zaspokoić też różne bezpośrednie i podstawowe potrzeby, jakie ta osoba będzie mieć podczas właśnie tej sesji. In the study at Yale, there were 2 dosing sessions with 2 integration therapy sessions between the dosing sessions and 3 sessions after the second dosing session. Okej. Podczas tego... There were 2 dosing sessions. Więc były 2 sesje właśnie, w której przyjmowano psylocybinę. With 2 integration sessions between the dosing sessions. Z 2 sesjami integracyjnymi pomiędzy tymi sesjami dozowania zażycia. And 3 sessions after the second dosing session.
I trzy sesje właśnie po drugiej sesji związanej z zażyciem. In the Netherlands, it was a group approach. W Holandii z kolei korzystaliśmy z podejścia grupowego. There were 4 facilitators, all were therapists. Było tam 4 osoby prowadzące. Wszystkie osoby były psychoterapeutami. There were 14 participants. 14 uczestników. And the support there involved the facilitators being available for the participants for the entire time while they were under the influence of the medication. I wszyscy właśnie prowadzący ten proces byli dostępni dla uczestników przez cały czas trwania właśnie tej sesji psychodelicznej. The upper picture here is the pill bottle that we used when we gave the medication at Yale, and the bottom one is a picture of the medicine we used in the Netherlands. Więc w górnej części jest dawka z Uniwersytetu Yale, a w dolnej z kolei jest tak wyglądały grzyby w Holandii. The bottom picture is Psilocybe tympanosus. It's a unique strain amongst magic truffles. Więc ta dolna część to jest Psilocybin tympanosus i to jest unikalny rodzaj właśnie trufli. This was first found in Tampa, Florida in 1977. Po raz pierwszy odkryto właśnie ten szczep w Tampa na Florydzie w 1977. It's also called the Philosopher's Stones. I nazywa się też go kamieniem filozoficznym. So for Susan, what we did for support. Więc jeśli chodzi o etap wsparcia dla Susan, the first thing we did was we administered the medication, and we administered it in a bowl, which we held for her, which then she took the medication out of the bowl. Więc otrzymała medykament w misie, a mogła sobie go sama wyjąć, wsadzić do buzi. We ritualized the process, and that was part of the ritual, that the subjects have to take it themselves rather than us administering the medication. Więc zrytualizowaliśmy sam ten proces właśnie zażycia. The support also included providing things like water, food, walking the patient to the bathroom whenever she needed to go, and supporting her physically when she had difficulty walking. Więc wsparcie wiązało się właśnie z dostarczeniem wody, dostarczeniem jedzenia, pomoc w dotarciu do ubikacji, taki też pomoc na poziomie fizycznym właśnie, kiedy miała trudność chodzić. In the Netherlands with the group, the 4 therapists, the 4 facilitators attend the needs of everybody in the room. Więc w Holandii, gdzie był program grupowy, wszyscy terapeuci właśnie chodzili pomiędzy poszczególnymi uczestnikami i zajmowali się ich potrzebami po kolei. Including things like holding people's heads when they were vomiting, assisting with breathing techniques, or just sitting and listening to them. Więc wliczając w to trzymanie głowy, kiedy te osoby wymiotowały, albo trzymanie za rękę, pomóc w oddychaniu, znaczy pomóc w technikach oddechowych, albo po prostu siedzenie obok i słuchanie. Integration. Faza integracji. The integration phase usually begins the day after the dosing session and involves thoroughly reviewing the participant's experience. Więc faza integracji zaczyna się dzień po i przechodzi się podczas niej właśnie przez to, czego doświadczyła osoba podczas podróży. In some cases, this involves applying specific therapeutic techniques to reinforce particular aspects of the experience.
in order to sustain the desirable pattern of thought and behavior. Więc w niektórych sytuacjach będzie się to wiązało z wykorzystaniem określonych technik terapeutycznych, aby wzmocnić pewne pożądane wzory zachowania. Integration, therefore, can be understood as a continuation of the therapeutic process that began during the preparation sessions and intensified during the psychedelic experience. Więc integrację można rozumieć jako kontynuację procesu terapeutycznego, który rozpoczął się od samego wprowadzenia i właśnie trwał poprzez właśnie fazę wsparcia poprzez podróż. Integration for the group in the Netherlands happened both the day after the journey, both the day of the journey and the day after, and still persists today through calls with facilitators and through the WhatsApp groups. Więc jeśli chodzi o integrację po zgrupowaniu w Holandii, to najpierw była integracja dzień po, potem na drugi dzień jeszcze i jest utrzymywana poprzez kontakt na WhatsAppie oraz dodatkowe sesje terapeutyczne. The integration in the Netherlands group also involved things like yoga, meditation, art, music, walking in the woods, and vegan or vegetarian meals. Więc integracja była wspierana także poprzez jogę, medytację, chodzenie po lesie oraz posiłki wegańskie. Integration in the research study began each time with a check-in, followed by a review of what happened since the last visit. Więc integracja zawsze rozpoczynała się od sprawdzenia tego, co ludzie czują, myślą, co się z nimi aktualnie dzieje i potem przyjrzeniu się właśnie temu doświadczeniu. The subjects were asked to describe in as much detail as they could the entire experience that they had while using the medication. I poproszono uczestników o to, aby opisali najbardziej szczegółowo, jak tylko mogą, całe ich doświadczenie psychodeliczne właśnie podczas całej tej sesji zażycia. The structure of at least the first integration session is mostly open-ended questions. Więc struktury tutaj nadają głównie pytania otwarte. After this, we review how they are feeling in respect to their presenting complaint or problem, for instance, the depression. A potem pytamy się, jakie są ich odczucia odnośnie tego głównego problemu, z którym się zgłosili, w tym wypadku depresja. Though we used ACT as a container for the study, we had to use conventional diagnosing systems as part of the requirements of the Institutional Review Board. You said that you use the DSM diagnosis? Yes. Or? Yes. Okay. Yes. Więc mimo tego, że to była terapia ACT, która zwykle nie korzysta właśnie z diagnozy psychiatrycznej DSM, w ramach właśnie badania ona była też tego rodzaju diagnoza była wykorzystywana jako część zrozumienia problemu pacjenta. The next part of the integration for the subject was to ask them about what specific plans or goals they would have, value-driven action for the future. Więc kolejnym etapem było pytanie o to, jakie konkretne cele, działania mieliby na swoim kompasie, które mogły być związane właśnie z ich osobistymi wartościami, z ich sensem życia. They were asked to make specific commitments that in later sessions we would check on to determine whether or not they did or did not achieve their goals. Prosiliśmy też o sformułowanie konkretnych właśnie celów, w które te osoby obiecały, że się zaangażują i później na kolejnych sesjach sprawdzaliśmy, czy zrobiły to, czy tego nie zrobiły. In the case of Susan, integration included the patient meeting with the therapist, coming up with measurable goals that were in line with behaviors and goal-driven behavior.
Więc to, co tutaj właśnie w przypadku Susan się działo, terapeuta pomagał właśnie sformułować jej kilka mierzalnych celów, które są tutaj wypisane. For Susan, this included meditating daily. Więc to była dla niej codzienna medytacja. It included exercise, either running or yoga 3 times a week. Też włączenie do jej tygodnia 3 razy albo biegania, albo uprawiania jogi. It also included her finishing applying for a new job position. I także ukończenie pisania podania o pracę. Set and setting. Nastawienie i otoczenie. Set refers to the mindset and intention of the individual prior to the experience. Więc nastawienie to jest podejście, intencje osoby, zanim w ogóle zażyje substancję. In the context of clinical research, the participant's attitude towards the research setting, the medication, and the therapist, as well as expectations for relief, also constitute important parts of the participant set. Więc wtedy te wszystkie elementy, które macie wymienione w pierwszym punkcie, zaliczają się do nastawienia. Setting refers to the physical space and to the therapeutic environment in which the experience of the drug affects. Więc z kolei setting, czyli otoczenie, to jest to, co jest fizyczne, to, co otacza osobę, która zażywa podczas samej terapii. This includes a therapist or guides, as well as factors such as music, art, and safety equipment. Więc mamy tutaj i obecność innych osób, terapeutów czy przewodników, ale takie też czynniki właśnie jak muzyka, sztuka, różne rzeczy, które pomagają dbać też o bezpieczeństwo uczestników. Most clinical research with psychedelics emphasizes the importance of set and setting to maximize safety, reduce the risk of harmful experiences, and enhance the therapeutic response. Więc większość podręczników stosowania tych substancji kładzie duży nacisk, jeśli chodzi o wyciągnięcie jak najwięcej z samego tego doświadczenia psychodelicznego, jeśli chodzi o większe bezpieczeństwo, właśnie nacisk na odpowiednie nastawienie i na odpowiednie otoczenie. And pictured here is the actual room that we used in the Netherlands. Więc tutaj macie, tak wygląda przepiękny pokój, w którym następowało zażycie na zgrupowaniu w Holandii. This is the treatment space that we used at the West Haven VA Veterans Administration. Więc tutaj z kolei jest setting na Veteran Administrations w West Haven. This space is used in the daytime as a psychiatrist's office. Więc na co dzień jest to używane jako gabinet psychiatry. The elephant on the wall, the swirly painting, those were all things we brought in to cover up the awards and things. Więc przykryliśmy różne jakieś nagrody, inne takie rzeczy właśnie z słoniem na ścianie albo właśnie takimi krążącymi obrazami. So if you were in a profoundly altered state of consciousness, which space would you feel safer in, and why? Więc to jest pytanie, jak rozumiem, do Was w czacie. A gdybyście byli w jednym z tych dwóch miejsc, to w którym settingu czulibyście się bardziej bezpiecznie, a dlaczego? I don't want to ask this question merely rhetorically. Rather, I would like to ask you to reflect on what the experience of being in an acutely vulnerable state and perhaps scared state, what would make you feel safe? To nie jest tylko pytanie retoryczne, ponieważ osoby, które są właśnie w takim psychodelicznym stanie, potrafią też być bardzo wrażliwi na otoczenie, na okoliczności. Some people might prefer the smaller space that has medical equipment in it because
it signifies to them that there is medical support if needed. Więc niektórzy wolą ten setting po lewej, ponieważ jest tam po prostu mniej osób, jest kadra, która może pomóc w razie problemu. Other people might prefer the group space that has very soft tones and lighting is very pleasing. Więc inne osoby mogą woleć właśnie miejsce po prawej, gdzie jest mnóstwo delikatnego oświetlenia, gdzie jest inna kolorystyka. And just to mention what people were writing in the chat, that like everyone is mentioning the room on the right, but with some precautions like people are so close to each other. Why all they were together? But I think it depends on the person, group versus more private space. And one person said the left room might be better if that room was familiar to her before the experience. Yeah. In both cases, we tried to make the patients familiar with the space before the experience. Więc w obu sytuacjach staraliśmy się, żeby osoby mogły spędzić dużo czasu w tych miejscach, zanim nastąpi właśnie samo zażycie. So music with psychedelics is very important. Więc też bardzo ważna jest muzyka podczas doświadczenia psychodelicznego. This is part of the setting. Więc ona należy do settingu, do otoczenia. This is the playlist that we used in the Yale study. Więc to jest playlista, którą używaliśmy w badaniu Yale. So if you want to use it, you can go ahead and it's right there. You can look it up on Spotify. Więc możecie jej poszukać na Spotify. Też na stronie wydarzenia jest link do tej playlisty. Music with psychedelics is a powerful tool that can directly affect the person's experience. Więc muzyka właśnie podczas doświadczenia psychodelicznego jest bardzo ważna, będzie mieć wpływ na przeżycie właśnie podczas zażycia. This playlist is designed to bring the listener on a journey inwards into themselves. Więc ta playlista jest tak zaprojektowana, żeby wspomóc właśnie wewnętrzną podróż. The playlists that we use generally do not have words, or if they have words, we take care that they are from languages that are unfamiliar to the listener. Więc playlisty zazwyczaj nie zawierają żadnych słów, a jeśli mają jakiekolwiek, to upewniliśmy się, że jest to z języka, którym nie posługuje się osoba podczas podróży. That's important because we want to minimize the amount that the person is actually thinking about the content of the lyrics. To jest ważne, ponieważ nie chcemy, żeby ktoś się skupiał na treści słów. Rather, we want them to feel the music and have the emotional effect that the music will take them on. Zamiast tego chcemy, żeby te osoby poczuły tą muzykę, żeby ona miała na nich emocjonalny wpływ i pomogła właśnie im iść dalej. What would the problems be of an exclusively biomedical narrative in psychedelic assisted therapy for depression? Więc teraz przejdźmy do kwestii zagadnienia czystej biomedycznej narracji związanej z korzystaniem z psylocybiny. Or other questions we might ask is why psilocybin assisted therapy? What is the medicine assisting? Więc tutaj innymi słowy to pytanie o to, dlaczego mówimy o terapii wspieranej psylocybiną, co psylocybina wspiera. Why not just give the medicine? Dlaczego po prostu komuś nie dać samej psylocybiny? Are the psychedelics themselves not enough? Czy same psychodeliki z siebie to niewystarczająco?
So Stanisław Grof wrote that LSD and other psychedelics function more or less as non-specific catalysts and amplifiers of the psyche. Więc Stanisław Grof, osoba właśnie bardzo zasłużona, jeśli chodzi o ruch psychodeliczny, powiedziała, że LSD i inne psychodeliki działają mniej więcej jako niespecyficzne katalizatory i wzmacniacze psyche. So when I first started studying psychedelics and using it for therapy, these questions I struggled with. Więc kiedy po raz pierwszy zająłem się tematem właśnie studiów związanych z psylocybiną, to były pytania, z którymi się zmagałem. For instance, if psychedelics themselves were enough, then you would think that all the hippies from the 1960s would be all completely well-adjusted and have no depression. Więc gdyby psylocybina, gdy w ogóle psychodeliki działały same z siebie, to można by oczekiwać, że wszyscy ci hipisi z lat 60., czy wszyscy ci hipisi z lat 60. byliby świetnie przystosowani, świetnie funkcjonowali. But we know that the recreational use of psychedelics doesn't necessarily translate into the gains that we see when we're using it in therapy. Więc to, co wiemy, to, że rekreacyjne stosowanie psychodelików nie przenosi się samo z siebie na korzyści terapeutyczne. So psilocybin at a rave will have a very different psychological effect on a person than giving it to a person in a professional setting or in a meditative setting. Więc psylocybina zażyta na imprezie rave'owej będzie miała na kogoś inny wpływ niż taka zażyta w kontekście terapeutycznym. So the context is well known, or the setting is well known to affect psychedelic experience. Więc wiemy bardzo dobrze, że kontekst wpływa na to, co wyciągamy z doświadczenia psychodelicznego. But it does remain an open question for us to find what is the optimal setting, what is the best therapy platform. Ale nawet wtedy pytaniem pozostaje, jaki jest optymalny setting, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć. So the biomedical model in psychiatry lets us think that the medicine itself affects a change in our brain, and that change in the brain improves our depression. Więc rozumienie biomedyczne to, że podanie psylocybiny zmienia to, co się dzieje w mózgu, a to z kolei przekłada się na zmianę w depresji. But in psychedelic assisted therapy, we don't actually tell the patient that the medicine is going to make their depression go away. Ale w ramach właśnie terapii wspieranej psylocybiną nie mówimy klientowi, nie mówimy uczestnikowi czy pacjentowi, że ich depresja odejdzie właśnie po zażyciu tej substancji. What we try to tell them is that the medicine and the therapy will help increase cognitive flexibility. To, co mówimy tej osobie, to, że zażycie pomoże im podwyższyć poziom elastyczności poznawczej. So I borrowed this slide from Robin Cartwright-Harris's entropic brain hypothesis. Więc ten slajd pochodzi od Robina, nie wiem, to wychodzi mój brak wiedzy, Harris, i to jest na temat właśnie entropicznej hipotezy mózgu. So Cartwright-Harris et al. 2014 argued for a novel theory of consciousness developed from recent research using psychedelics and contemporary brain imaging techniques. Więc tutaj Harris argumentuje za takim nowym rozumieniem tego, jak właśnie rozumiemy doświadczenie psychodeliczne, jak rozumiemy to, co się dzieje w mózgu. Using this model, depression is understood as one example of a low entropic brain state where cognitive processes and related brain networks are unusually rigid.
Więc stan niskiej entropii rozumie się jako... Excuse me, could you please repeat that part? It's a bit complicated Yeah. to me. So using this model using this model, depression is understood as one example of a low entropic brain state where cognitive processes and related brain networks are unusually rigid. Okej, więc depresja jest rozumiana właśnie w tym modelu jako stan niskiej entropii, gdzie poszczególne procesy poznawcze są relatywnie sztywne. So if we look at the lower right-hand side of the screen, Więc jeśli spojrzymy tutaj właśnie po stronie, po dolnej stronie lewej, prawej, low entropy and rigid states. niska entropia i sztywne stany. States like depression, PTSD, OCD. Więc takie stany jak depresja, jak zaburzenie stresu posttraumatycznego, jak zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. If we think what's common about, say, depression, OCD, and PTSD, Jeśli spojrzymy na to, co jest wspólne w tego rodzaju problemach, people typically have reduced behaviors in the world. They do the same thing over and over again, and they think the same thing over and over again. Osoby zazwyczaj obniżają swoją różnorodność i behawioralną, i taką poznawczą, myślową. If we move towards the middle, jeśli przejdziemy do środka, we begin to move to the normal waking state of consciousness for healthy adults. Tutaj będziemy mieć normalny stan właśnie pobudzenia, normalny stan dla zdrowych, dorosłych ludzi. Right in the middle is what Cartwright-Harris calls criticality. I tutaj właśnie dokładnie w środku Cartwright-Harris mówi o criticality, takim punkcie krytycznym. Criticality is the state when we feel like we're in our flow, when we feel on, when we feel sharp, when we feel creative. Więc criticality tutaj to jest właśnie taki stan, gdzie mamy flow, gdzie wszystko płynie, gdzie jesteśmy kreatywni. If we go farther to the left, what we see is high entropic disorders. I jeśli pójdziemy tutaj bardziej w lewo, będziemy mieć zaburzenia, które cechują się wysoką entropią. Disorders like bipolar mania or schizophrenia. Więc tutaj mamy manię bipolarną, mamy schizofrenię. So what psychedelics do is for a short period of time, they move people from low entropic states to high entropic states. Więc to, co robią psychodeliki, na krótki czas przeprowadzają kogoś ze stanu niskoentropicznego do wysokoentropicznego. When they're in that higher entropic state, they're very open to much greater cognitive flexibility. Kiedy są w stanie wysokiej entropii, są w stanie też wiele większej elastyczności poznawczej. It's in this state that then using ACT as a container, we can help the person begin to work through their problems, see themselves differently, and have greater degrees of freedom of how to act. Więc właśnie w tym stanie akt może być pomocny, żeby inaczej podejść do swoich emocji, inaczej podejść do swoich myśli, mieć więcej stopni wolności na temat tego, jak można zareagować, jak można działać. The purpose of any therapy platform is to shape the ways that openness is anticipated, experienced, and utilized in reflection after the drug effects. Could you please divide it into smaller parts? Yeah, the purpose of any therapy platform. Więc celem każdej modalności terapeutycznej it's to shape the ways that openness is anticipated, experienced, and used. Więc jest kształtować takie stany, w których otwartość jest czymś oczekiwanym, jest czymś wykorzystywanym, jest czymś doświadczanym. We used acceptance commitment therapy and also mindfulness-based cognitive therapy to help patients
learn how to prepare for and use psychedelic experiences. Więc korzystamy tutaj właśnie albo z ACT, albo z MBCT, aby pomagać osobom właśnie wyciągnąć jak najwięcej z doświadczeń psychodelicznych. And we tailored that to the specific issues that they came with to examine. I skrajamy to do kontekstu konkretnych problemów, którym tym osobom chcą się przyjrzeć. And there are two questions here, and I think that they would be useful. The first of one, where will be meditation on the state on this graph? Więc gdzie będzie stan medytacji na tym właśnie grafie? Very good question. Meditation tends to move the person from lower states of entropy towards higher states, but where a person is at any given point has to do with the individual person. Więc medytacja ma tendencję do przejścia ze stanu niskiej entropii do wyższej, ale tutaj jest dużo zmiennych indywidualnych na temat tego, gdzie ktoś ląduje. Some people, when they go to a meditation retreat, for instance, if they sit quietly for too long, sometimes they go all the way to psychotic-like states. Więc niektóre osoby podczas odosobnień medytacyjnych, jeśli siedzą w ciszy zbyt dużo, a wówczas przechodzą w stany psychotyczne. Okay. And the second question is, so if someone has schizophrenic disorder or early psychosis, is psilocybin assisted therapy unwanted? It's generally thought to be contraindicated. Zazwyczaj zakłada się, że w takich sytuacjach właśnie przy schizofrenii, przy psychozach nie stosuje się terapii psychodelicznej. Okay. Okay. So here I'm just illustrating again the idea of entropy because it's not always a very obvious idea. On the left-hand side is high entropy, and the low side, on the right-hand side is the low entropic states. Więc też tutaj właśnie ilustruję przykłady wysokiej i niskiej entropii. Po lewej jest wysoki stan entropiczny, po prawej niski. So what frequently happens when people take high doses of psychedelics like psilocybin? Więc to, co zazwyczaj się wydarza, kiedy ludzie przyjmują wysokie dawki psylocybiny, is they move from the low entropic state to the high entropic state, which includes ego dissolution. Więc przechodzą z niskiego stanu entropicznego do wysokiego i jednym z efektów tego jest takie rozpuszczenie ego. And that's actually one of the goals we have in dosing. We want to produce an effect for people that is what's often referred to as a mystical experience. Więc naszym celem właśnie podczas doświadczenia psychodelicznego jest wywołanie czegoś, co nazywamy doświadczeniem mistycznym. There's been a lot of evidence to suggest that entering that state in the therapeutic context is correlated highly with good outcomes. Jest dużo danych, które pokazują, że wchodzenie w ten stan w terapeutycznym kontekście koreluje z dobrymi wynikami. So the therapeutic container or frame. Więc pojemnik terapeutyczny czy ramy terapeutyczne. Psilocybin moves the person who is given it from low states to higher entropic states, mirroring the concept of psychological flexibility in ACT. Więc psylocybina, tak samo jak elastyczny psychologiczna w ACT, przenosi osobę ze stanów niskoentropicznych do stanów wyżej entropicznych. The team I'm a part of at Yale, we met for about a year looking at different therapeutic modalities before we settled on ACT. Więc moja ekipa w Yale przeszła przez wiele różnych modalności terapeutycznych, zanim ustaliliśmy, że to ACT będzie właśnie tą, z której będziemy korzystać. We were specifically looking for a therapeutic approach that
that would facilitate the effects of the psychedelic dosing sessions and also offer structure for the preparation and integration sessions. And now please divide that. Okay. The team sought a therapeutic approach. Więc my jako właśnie drużyna terapeutów wybraliśmy takie podejście, that would facilitate the effects of the psychedelic dosing sessions. która będzie właśnie wspierać efekty sesji psychodelicznych. And also offer a structure for the preparatory session and the integration sessions. I jednocześnie pozwalałaby nadać strukturę i też sesjom przygotowującym i też integrującym. We considered, in addition to ACT, we considered interpersonal psychotherapy. Oprócz ACT rozważaliśmy terapię interpersonalną, logotherapy, logoterapię, mindfulness-based cognitive therapy for depression, terapię poznawczą opartą na mindfulness dla depresji, czyli MBCT, another Buddhist-based psychotherapy, psychoterapię bazującą na buddyzmie, and also acceptance commitment therapy. no i także ACT. We settled on acceptance and commitment therapy. I wybraliśmy ACT. And ACT employs, as many of you probably know, a number of different components. I ACT składa się z kilku takich podstawowych komponentów. ACT was developed in 1982 by Hayes. ACT został wymyślony w 1982 przez Stephena Heysa. Through the integration of radical behaviorism with experimental and existential approaches. Więc integrując radykalny behawioryzm z podejściami doświadczeniowymi, humanistycznymi, egzystencjalnymi. Intended to target transdiagnostic drivers of psychological distress. I celem jego było właśnie skupienie się na transdiagnostycznych czynnikach, które wywołują różne trudności psychiczne. The FEAR acronym describes common targets that ACT is oriented towards. Jest taki akronim FEAR. Mi się nie udało go tutaj oddać, bo to są pierwsze litery po angielsku, ale przejdziemy przez niego. Fusion, evaluation, avoidance, and reason giving. Więc fuzja, ocenianie, unikanie i szukanie powodów w domyśle, dlaczego ktoś ma czegoś nie zrobić. And the idea of cognitive flexibility. I też częścią ACT jest właśnie alternatywa wobec tego, czyli elastyczność psychologiczna. The common human experience of over-reliance on thought and beliefs over direct experience. Fusion. Więc, could you please repeat? Fusion is the common human experience of over-reliance on thought and beliefs over direct experience. Okay. Więc fuzja jest czymś, co się bardzo często przydarza ludziom. Jest to stan, w którym bardziej polegamy na tym, co myślimy, niż na tym, co rzeczywiście bezpośrednio przeżywamy. The evaluation of our experience as wanted or unwanted. Ocenianie odnosi się do oceniania naszego wewnętrznego doświadczenia, naszych przeżyć jako chcianych lub niechcianych, pożądanych, niepożądanych. And attempts to avoid both external and internal antecedents of unwanted experience. I też skupianie się, kolejny problem, na unikaniu albo zewnętrznych, albo wewnętrznych oznak, mających zapowiadać czy poprzedzać różne niechciane sytuacje. All of that can amplify and create the experience of suffering. Więc wszystkie te procesy mogą wzmocnić albo tworzyć doświadczenie cierpienia. Within the context of a culture that values the pursuit of positive emotions over a life lived in accordance with one's values. Within the context? Okay. Within the context of a culture. Więc to wszystko dzieje się w kontekście kultury. That values the pursuit of positive emotions over a life of lived in accordance with one's values. Która preferuje gonienie za
pozytywnymi, przyjemnymi odczuciami, zamiast żyć w zgodzie z wartościami. Or a sense of deeper meaning. Albo żyć w zgodzie, zamiast życia w zgodzie z głębszym poczuciem sensu. Attempts to control or avoid unpleasant internal states. Więc to tworzy też próby właśnie, żeby unikać albo kontrolować występowanie czy wpływ różnych niechcianych wewnętrznych stanów. This becomes a major source of unhappiness and psychological distress. I skutkiem tego tworzy się ogromne poczucie stresu, niezadowolenia. Te wszystkie procesy składają się właśnie na to. The diagram here is called the hexaflex model. I ten diagram tutaj nazywa się hexaflex. And it is, we use it in the study both to show the subjects this, to help them understand the structure of the therapeutic that we're going to be using. I korzystamy z niego bezpośrednio na terapii, aby osoba, która właśnie jest na niej, mogła zrozumieć strukturę tej pracy. So when we compare the two, więc kiedy porównujemy właśnie i ACT, i terapię wspieraną psylocybiną, ACT therapy actively engages the participant in the process of recovery. Więc jednym z elementów ACT jest aktywne angażowanie uczestnika, żeby on angażował się właśnie w proces powrotu do zdrowia. It does not set as its goal the overcoming of symptoms of depression. I celem ACT też nie jest takim bezpośrednim celem, nie jest po prostu przezwyciężenie, pokonanie, pozbycie się różnych objawów depresji. Rather, it focuses on the idea of increasing cognitive flexibility. A zamiast tego ACT ma na celu podwyższenie właśnie poziomu elastyczności poznawczej. Psilocybin-assisted psychotherapy also requires the active engagement of the participant in their own healing. Tak samo terapia wspierana psylocybiną także wymaga aktywnego zaangażowania uczestnika właśnie w ten proces leczenia. And psilocybin-assisted therapy integrates neurobiological and psychosocial interventions together. Więc could you please repeat? Psilocybin-assisted therapy integrates neurobiological and psychosocial interventions together. Okay. Więc terapia wspierana psylocybiną też integruje zarówno podejście neurobiologiczne oraz psychospołeczne. It allows the participant to be actively engaged in seeing the deep psychological structures and beginning to change them. I pozwala to tak przyjąć taką aktywną postawę obserwatora wobec właśnie swoich własnych schematów i przyjąć też, ułatwia to przyjęcie aktywnej postawy, żeby coś tutaj zmienić. Sorry about that. To synthesize, we constructed our therapy protocol according to the theory that experience of moderate to high doses of psilocybin. Więc ten protokół został skonstruowany z takim założeniem, że jeśli osoba przyjmie albo średnie, albo wysokie dawki psylocybiny, with preparatory priming and psychoeducation, i jeśli będzie do tego przygotowana właśnie poprzez psychoedukację, poprzez odpowiednie właśnie takie przygotowanie, tak, to o czym było mówione wcześniej, can provide direct experiential contact to the ACT process known as increasing psychological flexibility. Wówczas będzie ta osoba mogła nawiązać dzięki zażyciu psylocybiny z tymi procesami ACT, o którym właśnie wiemy, że wpływają na elastyczność psychologiczną, poznawczą. It was one of our hypotheses that embedding psilocybin therapy with an ACT framework
can amplify the responses and lengthen the duration of improvement from depression. Więc naszą hipotezą badawczą było to, że zażycie psylocybiny w kontekście ACT pozwoli wzmocnić po pierwsze reakcję na tą substancję, ale też przedłużyć czas trwania efektów. By actively engaging the participant to make changes in the patterns of his or her thinking. I sposobem właśnie na to było aktywne angażowanie uczestników, żeby właśnie w zgodzie z zasadami ACT, w zgodzie z tym, co przeżywały podczas sesji psychodelicznej, aby angażowały się w zmiany w schematach myślenia, zachowania. So back to Susan. Więc wracamy tutaj do Susan. Oops. So Susan came in for integration, and the first thing she said was, "I'm cured." Więc pierwszą jej reakcją po powrocie z integracji to powiedziała, jestem wyleczona. Now, when I heard that, I and another therapist who I was working with, we were actually concerned. Kiedy to usłyszeliśmy, ja i mój współpracownik byliśmy raczej zatroskani przede wszystkim. We were concerned because this is actually a form of cognitive fusion. Ponieważ jest to przejaw fuzji poznawczej. The subject was fused with this idea that now I'm free from depression and I will always be free from depression. Więc myślenie tej osoby było właśnie w fuzji, skoordynowane z taką ideą, że teraz jestem wolna od depresji, już zawsze będę wolna od depresji. And that's exactly the thing we didn't want to have happen. I to jest dokładnie to, czego nie chcieliśmy, żeby się wydarzyło. We didn't want that to happen because eventually that feeling, that glow will disappear. I nie chcieliśmy, żeby to się wydarzyło, ponieważ prędzej czy później ten taki blask tego doświadczenia się rozejdzie. And when it disappeared, then she might say, "Oh, it was just a drug experience." I kiedy on się rozejdzie, to wówczas ona może dojść do wniosku, to po prostu było narkotyczne doświadczenie. So what we helped her understand was that there is this beautiful glow that she'll experience. Więc naszym celem tutaj było pomóc jej zrozumieć, że będzie ten wspaniały taki blask, który jest rzeczywistym doświadczeniem. But that this will pass. Ale on przejdzie. And the more important thing to take away from it isn't how good she feels right now, but how she's able to think about life in a different way. Ale i w związku z tym wiele ważniejszą rzeczą jest to, żeby spojrzeć na to, czy ona może spojrzeć na swoje życie w inny sposób. And for her to live in her value-driven directions. I żeby mogła zaangażować się w swoje życie w zgodzie ze swoimi wartościami. We had a series of questionnaires that we would give to the subjects. I daliśmy jej zbiór kwestionariuszy. One of the questionnaires asked the question, can you rate how good or difficult this experience was? I jednym z pytań było, czy możesz ocenić, jak dobre było to doświadczenie. She said that the experience was extremely difficult for her. I powiedziała, że to doświadczenie było ekstremalnie trudne. And she made a comment about being rather unpleasant. I raczej nieprzyjemne. Later on, another question asked her, how much would you pay to have this same experience again? I później to, co zapytaliśmy, ile byś zapłaciła, żeby mieć ponownie takie doświadczenie. She wrote that she would pay any amount for it. I powiedziała, że zapłaciłaby dowolną kwotę. Which is another very interesting finding. Więc to jest następne interesujące odkrycie. Because when we think about it in terms of ACT, what she just did was she did not engage in the experiential avoidance that she would in the past.
Więc z perspektywy ACT to jest bardzo interesujące odkrycie, bo to, czego nie zrobiła, a co robiła w przeszłości, to nie zaangażowała się w unikanie doświadczania. She actually said to the contrary that that she would sacrifice a lot to have an experience that was very difficult. Wręcz przeciwnie, powiedziałaby, że wiele by poświęciła, żeby ponownie mieć doświadczenie, które było tak trudne. And it's this kind of a lesson that we hope that she's able to take with her into her everyday life. I to jest z kolei ten rodzaj lekcji, które chcielibyśmy, żeby ona wzięła ze sobą właśnie w swoje życie. Before the study was over, she applied for the job she was looking for, and she got the job. I zanim jeszcze skończyło się samo badanie, to postarała się właśnie znaleźć pracę. She began meditating every day and started an exercise program. Zaczęła codziennie medytować, rozpoczęła program ćwiczeń. She also had a change of the way she was thinking about her relationship issues. I też zaczęła podchodzić inaczej myśleć o tym, jak powinna podchodzić do swoich związków. And she spoke about feeling as though she cared and she really appreciated her partner much more. I zaczęła doceniać wiele bardziej swojego partnera. As the study ended, she reported having some symptoms of depression coming back. I pod sam koniec badania zaczęła właśnie mówić też, że niektóre jej objawy depresji wracają. However, what was more interesting to us is that she reported feeling as though that she was able she had a different experience of the depression. Ale to, co się zmieniło, to to, że tak jak mówiła, inaczej przeżywała tę samą depresję. Her relationship to the depression grew and changed. Jej relacja z depresją rozwinęła się, zmieniła się. And she maintained her exercise, her job, and her meditation. I podtrzymała właśnie w obliczu jej i medytację, i szukanie pracy, i ćwiczenie. And about a month or so later was the Horizon Psychedelic Conference in New York City. I miesiąc później była konferencja Horizon Psychedelic w Nowym Jorku. And we didn't tell her about this conference, and we certainly didn't suggest that she attend, but she found a way to not only attend, but to volunteer, helping to support it. I nie mówiliśmy jej o tej konferencji, oczywiście nie zachęcaliśmy ją, żeby wzięła udział, ale nie tylko się tam zapisała, ale pełniła funkcję wolontariuszki. And so this might be another example of value-driven behavior. Więc to może być kolejny przykład działania, które jest kierowane właśnie związane z wartościami. Okay, so closing remarks? Więc na sam koniec. Psilocybin and acceptance and commitment therapy have a lot to offer each other. Więc zarówno psylocybina, jak i ACT właśnie wzajemnie mogą sobie wiele zaoferować. An important end that they both serve is to increase cognitive flexibility. I obie rodzaje terapii służą temu samemu zwiększeniu elastyczności poznawczej. Participants should have some preparation that includes both information about the experience of psilocybin and also about the basic tenets of acceptance commitment therapy. Więc uczestnicy powinni być zaznajomieni przed właśnie zażyciem zarówno na temat podstawowych takich zasad związanych z psylocybiną i też na temat podstawowych założeń ACT. Though our research has yet to be concluded, anecdotal evidence seems to support this as an approach that participants find useful. Więc nasze badanie wciąż trwa, natomiast dowód anegdotyczny pokazuje, że pacjenci uznają to podejście za pomocne.
and I'll take any questions. Okej, i teraz przechodzimy do pytań. I will read them first in Polish and English. Więc jest pytanie, ile osób dotychczas wzięło udział w terapii psylocybiną i ACT? Jaki jest procent sukcesu właśnie podczas tego? So how many people thus far have taken part in this kind of therapy of joining psilocybin and ACT? And what's the percentage of success? So I believe right now in our study in New Haven, there's been 10 people who've completed it. There's another 2 that are enrolled, and we have used it in the group setting in the Netherlands twice so far. Mm-hmm. Once again, 10 people who completed, 2 enrolled in the early study. Więc jeśli chodzi o ilość osób, które brały udział, to w badaniu indywidualnym jest 10, które je kończyło i 2, które są w trakcie. Na zgrupowaniu właśnie grupowym tych osób było 14. And what was the percentage of success? Any measures of effectiveness? So it's blinded. It's a double-blind study. So at this point we don't have results yet. Jest to badanie z podwójnie ślepą próbą, więc nie mają jeszcze wyników na temat tego, co im wyszło. Kolejne pytanie jest, jak aktywni byli właśnie prowadzący, jak powinni być aktywnie prowadzący podczas różnych trudności, które doświadczają pacjenci podczas podróży psychodelicznej, czy są jakieś tutaj sztywne zasady podczas procedur badawczych, kiedy interweniować, a kiedy właśnie zostawić pacjentów samych. So how active were the facilitators how active the facilitators are supposed to be during the difficult experiences by the patients during the trip? Are there any strict rules formulated for the research procedure, like when to intervene and when to leave them alone? Can you repeat that? I don't think I fully understood. Okay. So what is the degree of activity of the facilitators, like how active they are when there are any difficulties experienced by the patients during the trip? So are there any strict rules, any predefined procedures, like when to intervene, when to leave those people alone? So a lot of it is left up to clinical judgment. Więc wiele z tego jest oceniane na bieżąco. But if the patient were to vomit excessively, or we take their in the study we take their blood pressure every 15 minutes for the first 2 hours, then every hour. Więc jeśli by na przykład pacjent nadmiernie wymiotował podczas samego badania tego indywidualnego, co 15 minut sprawdzamy ich tętno i potem kilka razy co 15 minut i potem co godzinę. Or if the person had a very, very disturbing psychotic experience. Albo jeśli ta osoba doświadczyła bardzo niepokojącego doświadczenia psychotycznego. We have medications available for psychosis, for extreme anxiety, nausea, and high blood pressure. Więc mamy leki antypsychotyczne, antylękowe i też na wysokie ciśnienie krwi. But we've never had to use them. Ale nigdy nie musieliśmy dotąd z nich korzystać. In the group, the last time when I was part of the group, I did administer a anti-nausea medication to one person. I właśnie na zgrupowaniu z kolei jednej osobie podałem leki przeciwko nudnościom. But in general, when people have very extreme reactions, we let them have the reaction. Więc jeśli doświadczają czegoś trudnego,
pozwalamy im doświadczyć czegoś trudnego, pozwalamy ich na ich własne reakcje. That might include a lot of crying. It might include yelling. It might include hitting the bed. Może to się wiązać z płaczem, krzykiem, uderzaniem w łóżko. And basically, we don't interrupt them as long as they're not doing anything that would hurt themselves or anybody else. I nie przerywamy im tak długo, jak nie robią krzywdy albo sami sobie, albo innym. Frequently, patients will say things like they think they're going to die. Często osoby mówią, że zaraz umrą. And we tell them that their body will not die, but that their ego might die, and they should let it die. I mówimy im, że ich ciało nie umrze, ale ich ego może umrzeć i że mogą pozwolić właśnie jemu umrzeć. That they should not run away from the difficult experience, but go towards it. Że nie powinni uciekać od trudnego doświadczenia, ale pójść w jego kierunku. Okej. Bartek, ja chciałbym zadać jedno pytanie, które się wcześniej pojawiło w trakcie webinaru. Jasne. Było pytanie od Dominika, czy ten kwestionariusz, który był używany po sesji, byłby w jakiś sposób, jest możliwość go udostępnienia. Okay, so the question is, would it be possible to share the questionnaire that is used after the dosing session? We use quite a few questionnaires, not just one. In fact, the patients are off. It takes them an hour and a half to complete it. It's really very hard for them to do afterwards because they're still recovering. Więc to jest plik kwestionariuszy, wypełnienie ich zajmuje gdzieś około 1,5 godziny, 2 i to jest dla nich dość trudne, bo wciąż dochodzą do siebie. One of the questionnaires that we use is the mystical experience questionnaire. Więc jednym z kwestionariuszy, który korzystamy, to jest kwestionariusz doświadczeń mistycznych. We use the Handy. Korzystamy z Handy. We use I would have to I don't know all of them off the top of my head because of the separation, because of the double blind. I can't know some certain things so that they don't toss. Nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich z powodu podwójnej ślepej próby. Nie mam wiedzy na temat tego, które konkretnie kwestionariusze są tutaj wykorzystane. Ja jeszcze chciałbym zapytać o ten manual, który powstał na bazie akt. Czy on jest jakoś ogólnie dostępny, ten manual? And there's also the question whether this act-based manual is it freely available? The manual that we've created is not available yet. However, I can talk with my colleagues and find out if we can give it to you guys. Więc nie jest on powszechnie dostępny, ale Robert może porozmawiać ze swoimi współpracownikami i jeśli będzie, to też zamieścimy to publicznie, udostępnimy to. Okay. Chciałbym zadać pytanie, które wcześniej tutaj padło, odnośnie tego, czy podczas sesji z psylocybiną zachęcano uczestników do zamknięcia oczu, czy też do tego, żeby skupili się na otoczeniu. The question was whether the patients in the psilocybin study were they encouraged to close their eyes or to focus on the external. I'm sorry, I should have mentioned that. I didn't mention that. All of the subjects have eye shades on and they wear headphones where the music comes through the headphones. Wszystkie osoby miały opaskę na oczach oraz słuchawki nauszne, przez które właśnie szła muzyka. They're allowed to take off the eye shades if they want to, or the headphones, but to talk or to get water or something. But pretty much we encourage them to fairly quickly go back in. Więc
Te osoby miały możliwość zdjęcia opaski i słuchawek, chociażby kiedy szły do ubikacji, natomiast zachęcaliśmy je, żeby szybko właśnie wróciły do opaski i słuchawek. Jeszcze też mam jedno pytanie odnośnie grupowych sesji psychodelicznych. Czy te procesy, których doświadczali uczestnicy, nie zachodziły na siebie? So there is a question about this group format. So during this dosing sessions, did the processes of each of the participants did they overlap on each other? Did they influence each other? Yeah, sometimes. People can be at very different places. One person on one side might be having a very, very intense experience and might be shouting, or might be crying. And so the person on the other side might be very emotionally affected by that. Więc tak było. Niektóre osoby płakały lub krzyczały, więc inne osoby mogły być pod tego wpływem. How much time do you have left for questions? Can we move forward or? 20 minutes. Perfect. So let's go. During the group, podczas tego doświadczenia grupowego, czy to było możliwe, żeby rozmawiać ze sobą wzajemnie, jeśli pomiędzy pacjentami, a czy oni sami wyrażali chęć do tego? So the question is, in the group format, was it possible to talk with each other between patients? Were they interested in that? I'm sorry. So the question is, were the patients like encouraged or allowed to talk with each other? Were they interested in that? In the group format, they were not encouraged to do that, and they were gently dissuaded from doing that. Więc nie zachęcano ich do tego i delikatnie wręcz zniechęcano, żeby to robiły. Because we want to kind of preserve for each person their own journey. Więc zależy nam na tym, żeby każdy zachował swoją własną podróż dla siebie, przeżył swoją własną podróż. Okej. Kolejne pytanie. Psychodeliki są znane z tego, że mają wpływ na neuroplastyczność mózgu. Czy miałoby to sens, żeby spróbować terapii psychodelicznej w ramach rehabilitacji osób cierpiących z udarów lub zaburzeń neurodegeneracyjnych? So the question here is about the psychedelic effect on neuroplasticity of the brain. So could it make sense to try psychedelic therapy in the rehabilitation of people suffering from strokes or neurodegenerative disorders? Well, so there's not enough evidence right now to support that. I know that there are some people who have considered that, but the neuroplastic effects are real and they seem to be very significant, but I'm not sure they're significant enough to do anything with a stroke or with neurodegenerative disorders. Więc generalnie brakuje badań na ten temat i efekty właśnie psychodelików na neuroplastyczność są potwierdzone i jednocześnie najprawdopodobniej i efekt nie jest wystarczająco duży, żeby wpłynąć właśnie na problemy neurodegeneracyjne. Więc idziemy dalej. Co my tutaj mamy? W jaki sposób terapia wspierana psychodelikami jest postrzegana przez specjalistów zdrowia psychicznego na całym świecie? Czy tutaj jest jakaś silna stygmatyzacja? Jak to wygląda od strony instytucji rządowych, które dają granty? So the question is, how is psychedelic assisted therapy perceived among mental health professionals around the world? Is there a strong stigma? What about government funding institutions? So I think that
the strength of the outcomes of the studies are going to sway professional opinion. Could you please reply? Could you please say once again? So professional opinion it will be swayed, will be changed with the strength of the evidence that we present. Więc opinie profesjonalistów zmienią się w miarę tego, jak będą się pojawiać silne dane naukowe na ten temat. I think that there is some concern among professionals. I niektórzy profesjonaliści trochę się przejmują tym, jaki może mieć to wpływ. It's a very different paradigm than either psychiatrists or therapists are used to. To jest zupełnie inny paradygmat niż ten, do którego są przyzwyczajeni psychoterapeuci, psychiatrzy. New paradigms tend to be things that people who are entrenched in the ways have difficulty with. Could you repeat once again? When anyone who is used to things being a certain way is threatened by new ways of doing things. Okej, więc każdy, kto już jest zainwestowany i mocno siedzi właśnie w jednym sposobie myślenia, będzie miał trudność z przestawieniem się na nowy. And currently, funding in the United States does not come from the government for this. I'm not really sure about the status in Europe, but the United States, the government does not fund this research. Nie jestem pewien, jak to wygląda w Europie, ale w USA pieniądze na badania nad psychodelikami nie płyną z instytucji rządowych. Rząd nie wspiera takich badań. Okej. Czy wydarzyło się tak, że jakiś pacjent postanowił zrezygnować z badania, a na przykład po pierwszej sesji z psylocybiną albo później, jeśli tak, to z jakiego powodu? So has it happened that the patient decided to drop the participation in the study after, for example, the first psilocybin dosing or later? And if yes, what was the reason of the dropout? We haven't had anyone drop out. Nikt nie zrezygnował dotąd. There were some patients, so there are three dosing possibilities that we started with, which was placebo, low dose, high dose. Więc tutaj rozważaliśmy 3 opcje na dawki podczas tego badania: placebo, niska dawka, wysoka dawka. The design was a crossover design. Więc nie wiem, jak dokładnie jest to po polsku, ale ten design się nazywał crossover. Where everybody has one time of getting either placebo, low dose or high dose. Więc gdzie każda z osób ma szansę trafić albo właśnie do placebo, do niskiej dawki lub wysokiej. And then the second time they can get placebo, low dose or high dose. So they can have a different or the same? So they must have something different, but it could be placebo and low dose. Okej, więc w drugiej turze te osoby też mogą mieć jedną z tych 3 wersji, ale to musi być coś innego, na przykład placebo i niska dawka. But we made a commitment to the patients that if a patient got placebo and low dose, and when we unblinded, we found that out, we would give them one more dose. That would be a high dose. Więc kiedy potem znieśliśmy ślepą próbę i okazało się, że ktoś trafił do grupy placebo i potem niska dawka, to potem jeszcze miał dodatkową sesję z wysoką. So that way everybody would at one point or another have the full dose of the medication and have the potential benefits. Więc dzięki temu każdy mógł też doświadczyć wysokich dawek i wyciągnąć z tego jakieś korzyści. So some people were disappointed when the first time they got a placebo or a low dose, but in the end nobody dropped out. Więc niektórzy byli rozczarowani, kiedy otrzymali placebo albo niską dawkę, ale pod koniec nikt nie zrezygnował. The another question, kolejne pytanie. Czy
to jest to rekomendowane, żeby korzystać z psylocybiną dla zaburzeń osobowości, na przykład narcystycznego, histrionicznego, borderline, czy jest możliwość, że te problemy się nasilą. So, is it recommended using ACT with psilocybin for personality disorders, especially for narcissistic, histrionic, borderline? Is there any possibility of intensification? Yeah, so we generally don't enroll patients that have significant characterological personality disorders. Więc zazwyczaj nie włączamy do badań osób, które mają znaczące charakterologiczne zaburzenia osobowości. That's not necessarily because we think that there'll be a problem, but rather it's a confounding variable. Niekoniecznie dlatego, że uważamy, że to byłby problem, raczej dlatego, że uważamy, że to byłaby to zmiana zakłócająca. However, my colleagues and I have expressed concern about being in a room alone, say with a patient who had borderline personality disorder, and they were very psychotic. I też niektórzy z badaczy mieli problem z tym, żeby zostać samemu w pokoju z osobą, która miała silne właśnie nasilenie borderline i też właśnie objawy psychotyczne. The concern is that they would be more likely to have a greater emotional problems that could be very difficult to manage. Więc to zwiększało szanse na to, że podczas dozowania pojawiłyby się poważne problemy, z którymi trudno byłoby sobie radzić. But I would not rule out that if a group was very experienced treating, say, borderline personality disorder, and they wanted to try it. I mean, it might be useful, but it's hard to tell. Ale nie rezygnowałbym właśnie z takiego założenia, że jeśli grupa terapeutów byłaby bardzo doświadczona w radzeniu sobie z borderline, to że to doświadczenie psychodeliczne, że mogłoby być pomocne. I can't imagine what it would do for a narcissistic personality, though. Trudno mi sobie wyobrazić, co właściwie miałoby to wpłynąć dla osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Okay. Wcześniej pojawiło się pytanie o depresję psychotyczną w kontekście teorii entropii. Urojenia, które mogą pojawić się w ciężkiej depresji, kojarzą mi się z czymś sztywnym. Czy to wyklucza stosowanie terapii psylocybiną? So there's a question about psychotic depression in the context of the entropic theory. So delusions that can appear in strong depression, they I associate that with something rigid. Does it exclude the usage of psilocybin assisted therapy? We won't enroll anyone in our study who has a history of of any sort of psychotic disorder or bipolar disorder. Nie wyłączyliśmy z badania nikogo, kto miałby za sobą historię właśnie psychos lub zaburzenia bipolarnego. One patient, in fact, the patient that I presented, she at one point spoke about what sounded like hypomanic symptoms before she took the medicine. So like directly before or? So she spoke about it just before, and we had to decide whether we were going to go ahead with her or not. Just to make sure, you said that you did not exclude, or did you exclude? We didn't exclude her, but okay. but we almost did because of her, because she made these statements about that were like synchronicities. Okej, więc takie osoby były włączone do tego badania, nie były wyłączane z niego. I właśnie ta osoba z prezentacji, Susan, też mówiła, że miała właśnie lekko maniakalne objawy.
Okay. The question is, pytanie, jakie dawki są podawane podczas sesji, jakiej ilości psylocybiny, jaka to jest niska, jaka to jest wysoka. So, what is the dosage during the session? What constitutes high or low doses? So the dosing of this session, it's a bit different because we use a pharmaceutical. So it's not like I could tell you how many grams of mushrooms. It would probably be something equivalent to about 3 or 4 grams of mushrooms. Strong mushrooms. Więc trudno powiedzieć, ponieważ dostaliśmy to od firmy farmaceutycznej, ale można by powiedzieć, że jest ekwiwalent gdzieś 3-4 gramów silnych grzybów. And the low dose would be about 2/10 of that. Niska dawka to byłoby 0,2 tego. Więc następne pytanie, czy uważasz, że ktoś może pomóc sam sobie, biorąc samodzielnie na własną rękę psychodeliki z intencją terapeutyczną? Do you think that someone can auto-help themselves just by taking the psychedelic alone, but with a therapeutic intention? Do I think that someone could take this alone with a therapeutic intention without the context? Yes. So is it possible? Yes. Is it wise? Probably not. Więc czy to jest możliwe? Tak. Czy jest to mądre? Najpewniej nie. It depends a bit about their have they had experience with alternate states of consciousness already? Jeśli ktoś by chciał to sprawdzić, to najlepiej, żeby miał już był ekspertem właśnie, jeśli chodzi o doświadczenie alternatywnych stanów świadomości. Or are they completely naive? Albo you mean that it's best if that person was completely naive, or? A person is completely naive, meaning that they've never taken anything before. But do you say it's encouraged? No, I'm saying that if a person is alone and they have had a lot of experience in the past and they take it alone, it might be safer. If a person has never taken any psychedelics before and they sit alone and they take psilocybin, it could be terrifying. Okej, więc jeśli ktoś nie ma wcześniej doświadczeń, to może być potwornie przerażające. Jeśli ktoś jest bardzo doświadczony, być może przejdzie przez to lepiej. And it could make depression, it could make trauma much worse. I to może uczynić depresję, traumę czymś o wiele gorszym. So it really is not recommended to do by yourself, especially if you're not experienced. Więc nie zachęca Robert do korzystania z tego, jeśli ktoś nie jest doświadczony. Jest też tutaj dyskusja na temat tego, jakie zalety może mieć format grupowy. So, what is your opinion on potential benefits of group format in using psilocybin? How do you see that? I'm a huge proponent of the group format. Jestem ogromnym zwolennikiem formatu grupowego. I think that the group can have better outcomes than the individual. Wydaje mi się, że grupa może mieć lepsze efekty niż bycie osobno. Because if you think about it, if a group of people meet, they get to know each other, they take the medication, they have a profound experience, then afterwards they know each other or they can be in touch with each other. It's a very, very powerful thing. Więc jeśli ludzie się poznają, mogą spędzić trochę czasu razem, wspólnie zażyć i później właśnie być w kontakcie ze sobą, w dotyku, to może być bardzo, bardzo głębokie doświadczenie. A czy były jakieś trudności podczas właśnie tych sesji grupowych? Were there any specific difficulties that are associated with the group process? The group processes that I've been a part of so far have went very well.
Więc ten proces grupowy, w którym ja uczestniczyłem, poszedł bardzo dobrze. One thing about the group process that was particularly helpful was that when some people were having very difficult times, afterwards, when we processed as a group, they were supported by everyone else. Więc jedną z zalet tego procesu jest to, że kiedy ktoś przechodził przez coś bardzo trudnego, też otrzymywał później w ramach spotkania grupowego wsparcie od wszystkich innych osób. But some people did have the experience that various people taking the medication were so loud or having such a boisterous time that that they felt it was not helpful for their experience. Ale niektórzy ludzie też odkryli, że właśnie podczas zażycia, że inne osoby były tak głośne, miały taki właśnie przeszkadzający sposób przeżycia tego, że to zaburzyło ich własne doświadczenie, trochę poszkodziło. But by the end of the group experience, as far as I know, no one had a negative experience of the group. Ale pod sam koniec właśnie tego zgrupowania, na tyle na ile wiem, nikt nie powiedział, że miał negatywne doświadczenie w związku z zażyciem w grupie. Of course, every individual people in their feedback, they might give some things they like better or worse, but nothing seemed to be a big problem. Oczywiście różne osoby, dając informację zwrotną, mogły coś lubić bardziej lub mniej, ale dla nikogo to nie był jakiś duży problem. Są jakieś interwencje terapeutyczne, które są podejmowane podczas sesji z użyciem psylocybiny? Are there any specific types of intervention that are used during the dosing session? Yeah. We use various breathing techniques. Więc korzystamy z różnych technik oddychania. Both in the individual and in the group. Zarówno indywidualnie, jak i grupowo. To help people, especially in the first hour and a half, when they're kind of fighting the experience. Żeby pomóc tym osobom, zwłaszcza w ciągu pierwszej tak 1,5 godziny, kiedy mogą mieć tendencję, żeby walczyć z tym doświadczeniem. Okay. Kolejne pytanie to jest hipoteza entropicznego mózgu jest interesująca, ale zastanawiam się, czy doświadczanie sztywnych stanów i elastycznych stanów w takim samym czasie jakoś podważa tę hipotezę, na przykład osoby doświadczające i depresji, i jakichś objawów psychotycznych w tym samym czasie. Co o tym myślisz? So the entropic brain hypothesis is interesting, but I wonder whether experiencing rigid states and flexible states at the same time contradicts this hypothesis. For example, people experiencing depression and some psychotic symptoms at the same time. What do you think? So I think that the brain states are probably independent of our interpretive lens. Więc wydaje mi się, że stany mózgu są niezależne od naszych soczewek interpretacyjnych. So I think that probably people who are psychotically depressed are in a very high entropic brain state. Więc osoby, które mogą być takie osoby, które są w silnej depresji, jednocześnie w wysokoentropicznym stanie. But it might also depend upon what we are calling psychosis. For instance, perseverative thought. Więc może to też zależy od tego, co właściwie nazywamy psychozą, czyli takie powtarzające się perseweracyjne myślenie. Sometimes people perseverate, meaning they go over and over and over the same kind of thought, much like an obsession.
Więc czasem ludzie właśnie mają takie perseweracyjne myślenie, czyli ciągle myślą o czymś, trochę w stylu zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. For some people, that experience might be a low entropic state, like a person with OCD, but for some people, they're stuck in a psychotic loop. Więc dla niektórych to może być stan niskoentropiczny, ale dla inne osoby mogą utknąć w takiej pętli psychotycznej. So I think the contradiction is an apparent contradiction because of our use of language, and it's not really the case about what the underlying phenomena is. Więc wydaje mi się, że ta sprzeczność wynika z tego po prostu, jak korzystamy z języka, a nie z tego, jak funkcjonuje mózg. There is a question about, jest pytanie na temat tego, jakie konkretnie techniki oddechowe. There's a question of like, which breathing technique specifically? Okay, so in the study, we use like a three-part breathing where we have the person either sit up or lay down and start with the lower belly, upper filling, hold for a moment and breathe out. Więc pierwszą z technik to jest takie trzyczęściowe oddychanie, że ktoś oddycha mocno przeponowo do brzucha właśnie, potem właśnie napełnia się wyżej i wyżej, zatrzymuje to i potem wydechuje. Wydycha. In the group process, we used two different kinds of breathing techniques. One of them was called integrative breathing, and the other one, I believe, was liberation breathing. Więc w formacie grupowym używaliśmy dwóch rodzajów oddychania. Jeden się nazywa Integrative Breathing, czyli takie oddychanie integrujące, a drugie Liberation Breathing, co można przetłumaczyć na przykład jako oddychanie uwalniające. I think you can find discussions of both of these online. Możecie znaleźć dyskusję na ten temat online. Wydaje mi się, że to wszystkie pytania, też zbliżamy się do 2 godzin. About 3 o'clock, yeah. Yeah, so it seems that we are nearing to the conclusion. Thank you very much for your time, for your great description of the structure of the both kinds of therapies. Thank you for taking your time and also for the Q&A. Thank you very much for having me. This is it's quite a privilege to be able to present this. Thank you. I to był prawdziwy przywilej, że mogłem to właśnie prezentować. Bardzo dziękuję Wam za Waszą obecność. Ja także Wam dziękuję właśnie za Wasze pytania, za to, że chcieliście posłuchać. Bardzo, bardzo dziękuję.